Gdy masz pół wieku na karku i myślisz, że nic dobrego już cię w życiu nie spotka, wsiądź na motocykl. Po porannej kawie i odrobinie żalu, że trzeba opuścić Tallin i ten czarujący zakątek Estonii, wsiadamy na motocykle. Przed nami pełna emocji droga. Przemierzamy szlaki prowadzące przez malowniczą estońską i łotewską prowincję, aż w końcu docieramy do Rygi. Motocyklowa scena Łotwy, może i młoda, ale już żywa, działa ponad 20 klubów, jak Free Hawks, Brothers of the Wind czy Hermes. Free Hawks między innymi mają rozgałęzienia w całych krajach bałtyckich, a ich tradycją jest uczcić start sezonu strzałem w niebo i wyrzuceniem pustej butelki w rzekę. Niedzielny festyn w Rydze. Przedmieścia Rygi nie zachwycały, ale no same centrum już jest bardzo fajne. Ale się dzieje. Otrā vieta, leģendārs cilvēks, burgeru pasaulē un leģendārs koncepts un vispār viņa attieksme pret dzīvi un tas rokenrols, ko viņš piedāvā. Eric on the stage, second place! Woo! Un viņam arī ir īstenībā pirmajam, kam ir sold out, pārdoti burgeri visi. Takie to mamy szczęście w naszych podróżach, że często trafiamy na festyny. To dobre, że ludzie chcą się jeszcze bawić i spotykać w większym gronie. Jā, var arī pa maliņu dāmas, jā, nav jāmet salto obligāti. Wprawdzie czas już tak bardzo nas nie gonił, bo nie musieliśmy spieszyć się na żaden prom, ale po kilku intensywnych dniach chcieliśmy po prostu trochę odpocząć. Wszak mamy po pół wieku na karku. Znaleźliśmy idealne miejsce na relaks w hotelu Senlici w Jelgawie. Tam, gdzie cisza i relaks spotykają się z naszym głośnym śmiechem po całym dniu jazdy. Trochę o tym miejscu opowie wam Sławek, a link do tego miejsca znajdziecie w komentarzach i opisie filmu. Na nocleg dotarliśmy do hotelu Senlici. Jest to taki hotel położony w takim kompleksie, w takiej jakby stworzonej wiosce hotelowej. Są tutaj 3 łącznie hotele. Već-Lici, Viesumaja, tam w oddali, i Lici Hotel zupełnie tam na przodzie. Jest do tego kompleksu stworzona jedna zewnętrzna restauracyjka i to wszystko wygląda w ten sposób, jakby to na tej wsi sąsiedzi prowadzili właśnie taki ośrodek ze wspólną restauracją, gdzie śniadanie jest wliczone w cenę noclegu. Obiekt jest położony przy drodze E67, którą tam widzicie w oddali. Droga ta prowadzi z Rygi w kierunku granicy z Litwą, gdzie możemy już się rozjechać do Kłajpedy, do Wilna. Na przykład my dzisiaj pojedziemy do Wilna, jednak chcemy w tym całym tripie 5 państw zaliczyć też 5 stolic. No tak po prostu chcemy. Na rybkę można tu przyjść, gdyby ktoś chciał zostać dłużej. Są jakieś zwierzaki, jeszcze nie wiem jakie, bo nie widać żadnych, ale są pastuchy, sugerują konie. Cholernie dzisiaj dużo rosy i już mi buty przemokły. Zaraz śniadanie wliczone w cenę, tak jak powiedziałem wcześniej. No i lecimy do Wilna. W całym tym naszym tripie chcemy jednak, zaliczając te 5 państw, Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, zaliczyć również 5 stolic. Wilno jako takie było oddalone na naszej mapie podróży na lewo i musielibyśmy dość odbijać, ale stwierdziliśmy wczoraj, że jednak to jest dzisiaj z tego miejsca, bo nadciągnęliśmy trochę kilometrów wczoraj, więc możemy odbić i pojedziemy 300 km do Wilna i objedziemy sobie Wilno, zobaczymy co w Wilnie. No a potem będziemy chcieli się udać w okolice Suwałk, już do Polski dzisiaj na nocleg, a jutro w okolicach Gołdapi przelecimy tymi fajnymi, polecanymi przez motocyklistów wielu zakrętami, które mam nadzieję nagrać. Teraz mam więcej w tym filmie nagrań stacjonarnych, że tak powiem, bo
kamerka GoPro zawodzi, zawiesza się, no jest po prostu masakra. W takich fajnych momentach, kiedy mamy ją na motocyklu zamontowaną, chciałbym ją uruchomić, ona się nie daje, no a wiadomo, jadąc ciężko coś zrobić. Trzeba rozbierać całe to ustrojstwo, wyciągać baterię, żeby zresetować ją. Nie wiem, czy nie wystąpić do GoPro o jakieś odszkodowanie za utracone możliwości zarobkowe. Tak naprawdę nic nie zarabiam na tym nagrywaniu. Robię to dla swojej przyjemności. I waszej, mam nadzieję. Tymczasem do zobaczenia w Wilnie lub może gdzieś po drodze. No i jest Maruś, towarzysz mojej podróży. Wyspany, wypoczęty. Też przed śniadaniem. Idziemy na śniadanie. Pora śniadanie od godziny 8. Jest już 8, nie? Hello. Coffee. One white, one black. Zatankowani i posileni ruszyliśmy. Kierunek Wilno. Pamiętacie parę holenderskich motocyklistów z poprzedniego odcinka, z którymi umówiliśmy się w Wilnie? W tym momencie byłem bardzo ciekaw, czy jednak się spotkamy. Dotarliśmy do Ostrej Bramy w Wilnie. Znacie pana Tadeusza, nie? Ty, co w Ostrej Bramie świecisz, Nowogrodzkim. Jak to szło? I tak dalej. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ty w całej ozdobie tęsknisz i opisujesz po sobie. Poprawcie mnie, jeśli popełniam błąd. Pod Ostrą Bramą jesteś w Wilnie, nie? Pod Ostrą Bramą i muszę powiedzieć, stwierdzić, że dla takich chwil się jeździ właśnie motocyklem. Żeby zobaczyć takie cuda. Pineska oczywiście w komentarzu będzie, Idziemy dalej. żeby trafić do tego miejsca. Radio Maria nawet jest. Gdzie? To jest tutaj dom. Marias Radios. Ten przesyłasz, co zdjęcia? Ja filmuję. No jest ten klimat stary polski. Czas poszukać czegoś do jedzenia. Tak, bo to co było dla ducha, tak teraz coś dla ciała.
Dojechaliśmy do sklepu Motobuy w Wilnie. Będę wybierał kask nowy. Schuberta mam ochotę dostać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety Sławek nie kupił kasku, ponieważ asortyment w tym zakresie był ubogi. Teraz już tylko droga do ojczyzny, która powita nas wjazdem, którego bym się nie spodziewał. Takim wjazdem wjeżdżamy do ojczyzny. Shooter taki. To chyba jest taki